Witam Państwa serdecznie. Jestem ciekaw, czy mnie słychać, czy mnie widać. Tak, widać pewnie. Na pewno, ale słychać chyba też. Zaraz poczekamy. I mamy 16 grudzień 2024 rok. Kosmogram już się wyświetlił, jak wygląda. Dosyć interesująca. No i mamy niektóre już bardzo miłe momenty, które są związane tutaj z pełnią. Czekam i tak widzę, że nie ma, jest tylko jedna osoba, no znikła. Dobrze, poczekamy jeszcze chwileczkę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o strzelcach. Dlaczego? Lada moment się, jeszcze mamy kilka dni, ale kończy się nam drogi strzelec i rozpoczyna się koziorożec. Co prawda lunarny system troszeczkę się przesunie i to będzie troszeczkę inaczej wyglądać, ponieważ lunarny ma wpływ bardziej na psychikę. I w gruncie rzeczy ta cała kampania teraz o tej pełni do now, który now będzie dopiero w koziorożcu, tam nie pamiętam którego tam dnia, ale będzie troszeczkę opóźniony solarnym, czyli najpierw będzie solarny koziorożec, a potem ten lunarny i ten moment tego strzelca, kiedy będzie już rozpocznie się koziorożec, będzie bardzo interesujący, naprawdę bardzo interesujący. Ja jestem ciekaw, jak to teraz wygląda, jak wygląda ten cały układ. Czekam na osobę, żeby mi napisała cokolwiek, ale widzę, że tutaj jakoś tak cisza. Może za wcześnie rozpocząłem? Nie, to jest tak pierwszy. Więc ciekaw jestem, czy jest. Albo poproszę łapkę, czy mnie słychać. To już będę wiedział, bo tam jedna osoba jest. Więc bardzo proszę tylko łapkę zrobić. Czy mnie słychać? To jest najważniejsza rzecz. Ja nie mam podglądu jeszcze zrobionego. Muszę sobie zrobić podgląd. Są trzy osoby nawet. To poproszę, o, dzięki wielkie. To już wiem, że słychać mnie. I teraz o co chodzi? O to chodzi, że teraz ten stan, w którym jesteśmy teraz, my możemy realizować już nasze marzenia. Bo czas strzelca to jest czas cudów. I możemy zbudować sobie, więc te wszystkie nasze pragnienia, takie wszystkie nasze chęci czegoś posiadania, czy projektujemy coś i to się realizuje. Czyli możliwa jest manifestacja. Tylko trzeba do tego dążyć i chcieć. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Wczoraj oglądałem program zupełnie dziwny jakiś. To raczej chyba była reklama przed programem, że jakiś młody człowiek kupuje mieszkanie, ileś procent, ale ponieważ je przypuśćmy naprawia i w ten sposób zarabia i biorąc jakiś tam X kredyt, nie zdąży go nawet spłacić, po prostu aby ruszyć, a już mieszkanie zostaje sprzedane. No bo jeżeli on ma 3 miesięczne opóźnienie kredytowe, na przykład przy pierwszym założeniu, a przez 2 tygodnie zrobi remont, co jest możliwe, ja znam takie ekipy, co prawda już nie ma ich w Polsce, ale jednak znam, i robią mieszkanie w ciągu tygodnia czy 2 tygodni od klienta. No więc nie ma co się dziwić. I w tym momencie na przykład tutaj
jakieś takie działania i marzenia, że znajdę dobrą pracę, czy znajdę jakieś, dzisiaj w ogóle deweloperka ma jakiś upust Boży, bo jakoś tylko to się liczy, bo wszyscy w innych branżach to ledwo funkcjonują. Restauracje bankrutują. Nie mówię już o sklepach odzieżowych, to już nie chcę w ogóle wspominać, a inne jakieś przedsiębiorstwa też, no w ogóle skandal się zaczyna straszny. Ale i teraz, jeżeli patrzymy na to, że w tej chwili możemy zrealizować te swoje pragnienia, to róbmy to. To jest przede wszystkim, no co tu ukrywać, między innymi, no, tak jak wczoraj zakończyłem ten program tutaj modlitwą i pokazałem, a gdzie jak poszło? Gdzieś go odłożyłem. Chodzi mi o różaniec, ale różaniec, nie wiem, czy to jest dobra forma, znaczy modlitwy na pewno, ale ta forma takiego działania stricte, żeby coś się zamanifestowało. Różaniec jest czymś innym. I tutaj by trzeba było się mocno zastanowić, bo po prostu musicie spróbować. Na czym to polega? Czasami lepiej działać w imieniu. Tak jak robią to dokładnie ewangeliści. Oni mimo to, że pracują w soboty, czy w niedzielę, czy tam w ogóle cały czas pracują, ja szukam tego, nie wiem. No właśnie, powiesiłem w pewnym miejscu właśnie na różańcu, nie wiem, nie jestem pewien, bo Hindusi mają male. Z kolei nie wiem, jak się nazywa ta co mają Arabowie, bo też mają taki różańczyk, powiedzmy. I nie wiem, czy oni odmawiają, czy kręcą, zupełnie się nie orientuję. Wiem, jak buddyści robią, to mantry. I te mantry są nadawane właśnie, tu jest właśnie ten mały haczyk. W buddyzmie mantra jest nadawana indywidualnie, przez lamę, czy przez nauczyciela. Konkretnie lama jest takim nauczycielem. Zresztą ja spotkałem kilku w Jaktorowie. To nawet kolega teraz mi zwrócił, że to nie jest Jaktorów, tylko to jest coś tam, ale nie pamiętam, jak ta nazwa się nazywa. Dla mnie Jaktorów, dlatego że najbliżej jest. I pod Warszawą. I w tym momencie tutaj lama jakby mówi tobie mantrę. I tą mantrę powtarzasz tam ileś razy. No i tam ten różaniec jest taki dosyć długi. Ja zresztą mam, ale otrzymałem, dokładnie się zamieniliśmy. Ja dałem swój różaniec, ten człowiek, ten buddysta dał mi malę w prezencie. Poznałem go w Kołobrzegu. Tak była bardzo dziwna historia, przemiła. Ale wróćmy do naszego Strzelca i no moglibyśmy powiedzieć przebłagania, ale to nie jest przebłaganie, nie. To jest coś takiego jak wizualizacja. Musimy zwizualizować sobie marzenie, pragnienie nasze. I ono się wtedy manifestuje rzeczywistością. To jest mniej więcej bliższe, jak małe dzieci chcą mieć rower i rodzice im kupują rower. Przestrzeń też może kupić. Bo są bardzo dziwne sytuacje. Ja nie chcę opowiadać o tych dziwnych sytuacjach, bo te dziwne sytuacje dzieją się właśnie, co tu ukrywać, ale astrologia pomaga w tym. Faktycznie astrologia pomaga, dlatego że pamiętam, kiedy dopiero otworzyłem swój studio tak, astrologiczne i przyszła do mnie taka dziewczyna, no kobieta właściwie.
I ona miała szwalnię sztor, czyli zasłon tego wszystkiego. I tak, krótko mówiąc, lekko źle się jej działo. Ja, ponieważ znam to słowo przez przypadek zupełnie, bo zawsze są to dla mnie zasłon, a nie sztory, ale przez przypadek dowiedziałem się, że to są sztory. Ale robiła także teatralne kurtyny, tam nawet do jednego teatru robiła kurtyny, tam jeszcze jakieś miała specjalny stół do tego ogromny i robiła bardzo dużo rzeczy. I właśnie zasłaniając jakieś okna, czy otwory, czy dzieląc salę, czy wzdłuż ścian. I ona przyszła właściwie po to, żeby sprawdzić, kiedy to się skończy, a właściwie co robić dalej. I w pewnym momencie ja tutaj zrobiłem ten kosmogram i przyglądam się, że to jest niemożliwe, żeby ona. Ja mówię, wie pani, to właściwie, no nie chcę mówić, ale to się wczoraj skończyło. Ona mówi, ta zła pasa, a ja mówię, tak. I w tym momencie, jak powiedziałem to słowo, dosłownie był telefon. I ona przeprosiła mnie, chciała wyjść, ale mówi, niech pani siedzi, spokojnie. Niech pani tu rozmawia, nikogo tu nie ma. I zaczęła rozmawiać o bardzo poważnym kontrakcie. I potem mnie gdzieś na ulicy spotkała i mówi, panie Ryszardzie, miałam wpaść do pana, ale nie mam czasu. Jest fantastycznie. I właśnie to jest to, że szła w pewnym takim momencie, wiecie, krytycznym swoim i nagle rusza, bo tak jest, że planety się tak ustawiają bardzo często, zresztą bardzo będąc w radiu, to było kupę lat temu, tutaj na Szkole Żerów w Warszawie, to była trójka i pani redaktor mówi tak, wie pan co, u mnie takim momentem tragicznym była ta data. Ja jeszcze byłem, powiedzmy, że za młodym astrologiem. Kiedy wrzuciłem to koledze, pokazałem, a on mówi, no przecież to jest ta data, no przyjrzyj się. To są daty przede wszystkim opłacone, to co wczoraj żeśmy rozmawiali tutaj, kiedy Uran, kiedy Pluton, właśnie Uran jest bardziej niebezpieczny. Kiedy Uran tworzy aspekt, kiedy Pluton tworzy aspekt. I to są te kryzysy. No i dzisiaj odpowiedź na to wczorajsze zapędy moje, które były takie troszeczkę, no ci, którzy oglądali, to wiedzą, że nie za bardzo dobrze to wygląda, co wygląda. I dzisiaj się okazało, że pan Tarczyński przystąpił do tego najwyższego miejsca w naszym państwie i o dziwo, Konfederacja go poprze. Słuchajcie, no wszystko w porządku. Ja nie robiłem jeszcze kosmogramu panu Tarczyńskiemu, ale jako człowieka, jako tą postać, jako ten wizerunek nasz, no wszyscy żeśmy obserwowali przy wyborach pana Trumpa w Stanach Zjednoczonych i Polonia go świetnie zna fantastycznie, ale oprócz tego przecież w tym parlamencie, co on tam narozrabiał i rozrabia strasznie i punktuje. I o dziwo, miała umiejętność, zresztą o tym zawsze mówię, pana prezesa Kaczyńskiego, który dla mnie, no powiedzmy, że ja nie mam zdania o tym człowieku. Tutaj pan Kaczyński bardzo ładnie się wypowiada o panu prezesie, ale w gruncie rzeczy, jeżeli ja przyglądam się jego działaniom, jego jakimś takim, to nie za bardzo mi się podoba to wszystko. Może ja pewnych rzeczy nie rozumiem,
To też może być tak. Ale jak do tej pory no, zachowania i likwidacja tej klasy średniej przecież się rozpoczęła właściwie w tym momencie. Niby społeczeństwo, wszystko ok, tutaj trzeba przyznać, że niektóre firmy Skarbu Państwa zrobiły jakieś pieniądze, ale to nie chodzi o to. Społeczeństwo ma być bogate. To, że komuś dajemy 800%, no, nikomu nie jest to niepotrzebne. Wolałbym to, żeby to było bardziej zlikwidowane w podatku, w prostszym podatku. I wolałbym odjąć sobie od mojej pracy, niż tworzyć, no przepraszam za określenie, ale bandę leni. Bo w tym środowisku, tutaj w tym domu akurat tego nie ma. Ale 2 domy dalej, osoba w pewnym wieku już zaszła w ciąży, po to, żeby mieć to 800. I słuchajcie, mam najciekawsze, że jakbyście wiedzieli, że ta osoba ma dziecko, to byście nie uwierzyli. Dlatego, że to dziecko rzadko kiedy wychodzi na to. Więc jest trzymany mniej więcej tak jak kot, czy tam jakieś zwierzątko, czy ten chomik. I daję wam przykład, że to jest przerażające, bo niektórzy wykorzystują to. I o tym musimy mówić wyraźnie. I na to nie ma sposobu. Na to nie ma sposobu. Nie można mówić do kogokolwiek z władz, że coś tam nie, no jest. Nie płaczę, płaczę, no to trudno, no i co? A to w jaki sposób jest wychowywane, i ma wpływ. Jest. Punkt się liczy. I punkt przynosi, a to jest zasada Jowisza. Jowisz jak chciał, poznał dziewczynkę, a to była krowa, więc się zamienił w byka. Jeżeli to, ja się zawsze śmieję na zajęciach, że jakby Jowisz zobaczył przepiękny kamień, to by go chciał rozmnożyć, by się zamienił w kamień. Ja kiedyś to powiedziałem, a jeden z uczniów przyniósł taki film z YouTube'a. Znaczy nie przyniósł, tylko tam numerację tego filmu i pokazał, jak kamienie się poruszają tam po jakiejś tam pustyni w Ameryce. No więc no znowuż moja teoria albo upadła, albo nie upadła, także kamienie mogą gonić kamień. Kamień kamienia może gonić, albo góra z górą się nie zejdzie, tak? A jednak się zejdzie. I to jest właśnie ten typ działania i ten typ myślenia. I teraz jeżeli patrzymy właśnie na Jowisza, a Jowisz jest z kolei bliźnięta. Więc pamiętajmy o tym, że bliźnięta mają tą rozdwojoną myśl. I teraz każdy strzelec będzie odczuwał taki dysonans psychiczny, ponieważ jest jakby, powiedzmy, zbyt duża ilość myśli w tym momencie przychodzi do nich i rozgrywa się na 2 jakby albo 3 albo kilkunastu poziomach. I jeżeli są synapsy, to te synapsy są tak daleko, że nie wiadomo, gdzie trafi ten pomysł, gdzie i się jak zakleszcze. Dlatego też nieumiejętność w tej chwili, która pomaga, jednak modlitwa, czy kontemplacja, czy medytacja, bo polega na wyciszeniu. I teraz to mają przede wszystkim strzelce, ale to mają również bliźnięta. I co tu ukrywać, troszeczkę dotyka to panien i oczywiście ryb. I
te znaki są najbardziej jakby uzależnione, chociaż nie zupełnie taka prawda, bo i barany to czują, i lwy również. Więc tylko, że jeżeli patrzymy na barany, zawsze wyciągną z tego jakieś wnioski, przypuśćmy, tworzące działanie. Z kolei lew wpada w jakąś taką dziwną, powiedzmy, pseudoagresję. I teraz, jeżeli patrzymy na to wszystko, co się dzieje, to zwróćcie uwagę, że jest lekka jakby już to po tej pełni jakby troszeczkę odpuściło i lekko ruszyło, ale jeszcze to nie jest to samo. Dopiero musimy poczekać do koziorożca, kiedy zacznie się to zazębiać. To czuć najbardziej w firmach, najbardziej czuć w korporacjach, kiedy robią te integracyjne teraz jakieś spotkania. I te integracyjne spotkania są takie byle jakie, takie nie mające jakby te, które były 4 lata temu, czy 3 lata temu, nawet rok temu, były jakąś taką imprezką miłą, przemiłą, tak teraz jest to takie spotkajmy się i to wszystko. A najchętniej to posiedźmy i skończmy to na 2 godzinach ciszy. Właściwie można by było powiedzieć, że atmosfera lekko pogrzebowa, chociaż akurat to nie jest dobre słowo, ale w założeniu takiej ciszy przed burzą, a właściwie co najgorsze by było oko cyklonu. I tego się najbardziej obawiam, że to oko cyklonu i teraz o co chodzi? Ponieważ ten Mars jest w Lwie, ja wam pokażę kosmogram, bo wszyscy się zastanawiacie. Rozmawialiśmy o tym Jowiszu i rozmawiamy o Słońcu, który jest tutaj, czyli cały czas mówimy o tym Słońcu i mówimy o władcy, no i będziemy przechodzić, a przecież pod władcą, to nie jest podwładca, ale w założeniu Merkury w opozycji, tak, znajduje się tutaj, ale o nim nie potrzeba rozmawiać, bo on jest układem psychiczno-nerwowym, ale teraz przechodzimy do Marsa, który jest w Trygonie i w Trygonie jest Chiron. O Chironie no, będę tłumaczył, ale tak troszeczkę lakonicznie, bo Chiron jest fantastyczną planetą, z tym, że Chiron ma zasady medyczne, czyli to, co się dzieje w tej chwili, to on ma taką zasadę, ponieważ jest w retrogradacji Chiron, to on będzie wyciągał wszystko to, co było zrobione w medycynie. I to tak będzie sięgał, nie wiem do ilu, do 12 lat, do 15, może nawet jeszcze więcej. Więc to wszystko, a najbardziej rozciągnie to, co się działo teraz ostatnio, tak, z tymi szczepionkami. Będzie to utrwalał. Tak jak w tej chwili tam jakaś osoba też słyszałam, że zaczyna skarżyć, bo coś nie może o 200 000 czy o ileś. Tylko jest taka sytuacja, że to też jest, trzeba się zastanowić, bo to jest takie troszeczkę okradanie no, konkretnie nas. Dlaczego? Rozumiem, że kogoś zmuszono, tak jak na przykład przypuśćmy szpital, albo na przykład w wojsku, na siłę. I ta osoba straciła, to traci. Ale jeżeli dobrowolnie poszło, i poddała się tej apokalipsie, jak ja to nazywam, no to jest jej sprawa, a nie wszystkich nas, bo sam słyszałem,
że wie pan, ale ja z panem, no wiesz, ja panu ręki nie podam, bo pan nie jest, no pan jest niezaszczepiony. Znaczy, ale niech pan maseczkę nosi, bo wie pan to, ale przecież pan jest zaszczepiony. Ale proszę pana, pan sieje dookoła. Ja mówię, ale co sieje? Przecież jest mróz, nie sieje nic. Wirusy nie są odporne na mróz. Ja mówię, odporne na mróz wirusy? Chyba na biologii się nie da. I to tak cały czas. I nagle te osoby teraz będą pokazywać to, co pan Kennedy walczył, a właściwie to, co wszyscy ci, którzy byli antyszczepionkowcami. I co najciekawsze, że to kto? To jeszcze raz, 2 razy dostać? Bo to jest 2 razy dostać. Do mnie osoba zupełnie normalna mówi, wiesz, powinieneś się ich zaszczepić, bo jest za darmo. Ja mówię, wiesz co, nic nie ma za darmo, bo to jest kłamstwo, że to jest za darmo, to jest eksperyment medyczny, no więc jeżeli ja mam tam podpisać i się zgodzić na coś, no to... No i teraz to jest Chiron. Mars z kolei, ponieważ znajduje, i zaraz powiem wam, Chiron jest w Dładzie, to, że jest tutaj w Baranie, tak, mamy Chirona tutaj, to on, Jarka się to on jest, wyobraźcie sobie, w Dładzie Skorpiona. Tu jest Dłada Skorpiona. No więc nie ma co się dziwić, że te wszystkie eksperymenty medyczne on będzie teraz rewidował i wszystko robił. I teraz idziemy po drugiej stronie, po trygonie, tak? I mamy tego Marsa. I Mars jest związany z wagą, czego bardzo nie lubię. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że my chętnie to wojsko wyślemy, ale kiedy będzie NATO. My to wojsko chętnie wyślemy, jeżeli tam będą kontyngenty ONZ-owskie. My chętnie wyślemy, to jest takie wstrzymywanie. Teraz zwróćcie uwagę, jaka jest narracja. Żeby im szybciej, tym lepiej, żeby pan prezydent Trump nie wszedł na stanowisko, czy nie podniósł ręki. Dlaczego się tak boi tego człowieka? Ja wczoraj mówiłem, dlatego, że jest bliźniakiem Majewisza. I naprawdę może takiej, przypuśćmy, Holandii, czy Danii, czy Finlandii uprzykrzyć życie. I teraz zwróćcie uwagę, że właściwie to, co wczoraj mówiłem, to, co dzisiaj stwierdzam, jestem coraz bardziej przerażony tą sytuacją. I żeby nie wpadli na pomysł jakiegoś działania. Przecież ten Macron po to przyjechał. Ta cała dziwna jakaś atmosfera się robi, taka przeciwko, przypuśćmy, że Stanom Zjednoczonym, czyli panu prezydentowi Trumpowi i Putinowi. Jakby jedna i druga strona, jedynie bardzo powściągliwi, zwróćcie uwagę, są Niemcy. A narracja jest taka, bo Niemcy, no co tu ukrywać, pędzą do Putina, żeby się dogadać, bo brak im już środków do życia. No bo taka jest rzeczywistość. A z kolei Francja ma legię cudzoziemską, wyśle tą legię cudzoziemską, czy nawet swoją. Ci Belgowie, czy tam Holendrzy, to im nie zależy, mają u nich tam, no, im się wydaje, że generał Maczek ich wyzwoli jeszcze raz. Potem następnie
Wielka Brytania to ma za dużo ludzi, to oni chętnie się pozbędą. Nie wiem, jak Włochy podchodzą do tego, ale podejrzewam, że absolutnie nie pchają się w to. No i stan jakby zagrożenia idzie od strony, co jest najbardziej przykre, od strony tutaj no, Bułgarii, Rumunii. Rumunia zresztą też cyrkot tam odstawiła, ale i Mołdawia, która jest cały czas jakby takim punktem bardzo zwrotnym. Ja akurat nie mam tych kosmogramów tych krajów, ale kiedyś tutaj rozmawiałem z kolegą, który właśnie pytał się o to wszystko, o te rzeczy, ale to nie to, że nie widać, tylko jeżeli ten Mars jest w lewie, i teraz popatrzmy sobie. Turcja jest lwem, Francja ma lwa. Nie wiem, jaką ma Mołdawia czy Rumunia, nie wiem, ale jeżeli ma Francja, to i Rumunia. Ponieważ to są kraje siostrzane. Mają nawet język podobny. Tak, Węgrzy i Finowie, tak? I tutaj trzeba brać to pod uwagę. Oczywiście, że tak. I zresztą w podobnym momencie Rumuni weszli do tego paktu faszystowskiego, jak i Francuzi. Tylko Francuzi weszli z Vichy, a Rumuni nie pamiętam, jak on się tam nazywał, ale też nosili te mundurki ciekawe. Zresztą, tak szczerze mówiąc, to no, trochę no, głupio to powiedzieć tak, bo to jest nieładne, ale w gruncie rzeczy kto nie miał tych mundurków, tylko my i ci Jugosłowianie, chociaż nie wszyscy, ale tutaj zobaczcie, jak to wygląda. I właśnie ten Mars jest. Mars jest w wadze. Merkurego widzieliście, że jest w Strzelcu. Mars jest w ładzie wagi, czyli naprzeciwko jakby siebie, tak? No bo Mars jest w baranie i naprzeciwko wadze. Więc on w tym lwie negocjuje, czeka. Waga jest to taki system, no, znacie wagę, tylko szalowy, tak? Po jednej szalka i po drugiej szalka. I teraz nie wiadomo, która szalka no, naciśnie. I teraz jeszcze jedna rzecz, która jest najważniejsza w tym wszystkim. Władimir Putin jest wagą. I jego irytując, a znając technikę lwa, jak ryknie, to nam bębenki popękają. No więc po co tutaj irytować i denerwować? Lepiej cicho siedzieć i tylko trzymać w szachach. Najważniejszym elementem w szachach to jest koń. Koń nie ma ważniejszej figury, bo jest to jedyna figura, która kopie w każdą stronę. Zresztą znacie takie powiedzenie jak koń trojański. I tutaj koniem, no po prostu trzeba zbudować koń. A koniem jest dokładnie pan prezydent Trump. I następnym koniem jest pan Węgier i następnym to jest właśnie pan, który jest w Turcji, czy Erdogan. I macie jakby komplet, który lepiej go nie ruszać. Lepiej niech oni rozgrywają, niż my mamy rozegrać. Dlatego, że ci mają większe pola do popisu i większe zaplecze. Turcja jest drugą armią na świecie,
a z kolei jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to w ogóle nie ma żadnego tutaj powiedzenia, bo wiemy, kim są, a Węgry są jedynym właściwie państwem w tej Unii, gdzie właściwie nie wiadomo, po której stronie stoją. I bardzo dobrze, bo przynajmniej ten tutaj nasz Wiktor przez V ma to w swoim zapleczu, czyli Wiktoria Wolność. No i mamy wszystko, mamy komplet. Także tutaj w pewnym sensie, bo chciałem wyjaśnić, bo tak wczoraj jak rozmawiałam tutaj sam ze sobą, tak, no bo to są wszystko monologi, ale takie związane z interpretacją kosmogramu, bo to wszystko, bo bardzo łatwo jest brać planety i historycznie przeglądać. Taki układ, na przykład założenie właśnie Chiron, Mars. Tylko że to jest tak zwana archeologia. Czy na przykład Pluton w opozycji do Marsa, tylko że kiedy była II wojna światowa, Pluton był właśnie w Lwie. I tutaj ten moment, ale jest w tej chwili w odniku, czyli naprzeciw. Tylko wtedy założenia wojny były inne niż teraz ta wojna. I ta wojna właśnie to, co wczoraj czy przedwczoraj mówiłem o tym, że ona jest bardziej elektroniczna, bardziej związana z tymi urządzeniami, no chociażby te drony, które nie wiadomo skąd się pokazały w Stanach Zjednoczonych, skąd, jak to wygląda. Ja zresztą dzisiaj po raz pierwszy oglądałem właśnie program na YouTubie oczywiście, jak wyglądają te drony. No więc te drony to są bezołogowe samoloty ogromne. No, cały czas po prostu moja percepcja wyobrażała sobie, że dron, no to w porządku, ja rozumiem, że może inaczej. Mam znajomego, który ma drona i na tym dronie może po prostu złapać się i przelecieć. Przypuśćmy 15 metrów, taki skok zrobić, bo ten dron ma drążek, ten dron ma silniczki, to jest dron taki do oprysków, do pewnych rzeczy. On tam uniesie góra ze 30 kg, ale jak on tam się złapie i tam podskoczy, biegnie, to tak z tym dronem, tak jak ktoś nim kieruje, to tak go tam te 15 metrów przyniesie. I tak sobie mówię, no tak, no weźmy takie 2 granaty, czy 4 granaty, czy tam jakiś pocisk, czy coś tam, to sobie uniesie taki. Nie myślałem, że to są normalne statki, normalne samoloty nieomalże, czy tak jak szybowiec, ogromne, no i wyładowany i tam cała aparatura i że to może przelecieć, no tak, stąd do Paryża. No, nie brałem tego w ogóle pod uwagę. A teraz zaczynam tymi dronami, bo po prostu no widzę to zupełnie inaczej. I to jest zupełna zmiana jakby działań. Bo teraz sobie zwróćcie uwagę, ja nie mogę tego powiedzieć, tylko sobie wyobraźcie, bo panu Cejrowskiemu przez to zajęto cały film. To, co rozpyla się, tak, i leci tam coś takiego i zostaje taka cały czas smuga. No więc taki dron może tak samo zrobić, czyli tak samo może coś tam. A pamiętam jeszcze w dawnych czasach, kiedy mówiło się o tak zwanej broni laserowej, no i ta broń laserowa wyglądała w ten sposób, że zapalał się znaczy laser puszczał tą swoją wiązkę świetną i coś tam wybuchało. No i jak to zrobiono? Zrobiono to w ten sposób, że zabrano no dokładnie kilka helikopterów, które miały w sobie dokładnie ropę naftową i one przeleciały nad bardzo wysoko nad granicą, dokładnie chińską. No i Rosjanie postawili te swoje
niby armatki, tam ktoś rzucił jakąś zapałką, a ci zapalili te lasery. Niby to nie były żadne lasery, tylko po prostu wiązki promieni, znaczy reflektory, ale wyglądało to jak walka laserowa. To było mniej więcej za Chruszczowa. I wtedy był mój znajomy właśnie, znaczy nie mój, tylko moich rodziców. Znajomy był tam na tej linii i się śmiał strasznie, że zrobili pańkę, zrobili wśród Chińczyków. Chińczycy zaczęli uciekać, spakowali całą tą i uciekli, bo Rosjanie mają broń laserową. Więc jak to wyglądało? Więc były takie momenty po prostu mocnego strachu. Ale to, co dzisiaj taki samolot, taki dron może zrobić, no to wybaczcie, ale przy tej perfekcyjnej historii, jaka teraz jest optyka i to wszystko, i w dodatku idźcie do dziecięcego pokoju i zobaczcie gry strategiczne. Jak zobaczycie te gry strategiczne, zobaczycie, na jakim poziomie one są, jak działają one, a te gry strategiczne, a ten dron, to jest to samo. Ja będąc podczas wakacji, żadnych wakacji, tylko pojechałem, no tak byłem na tej wsi. Tam był chłopak, który miał, facet, który miał drona i widziałem na tym pulpicie jego, jak wygląda ten teren, jak on lata, jak on tam tym dronem skręca, nie skręca i jaki jest obrazek. Więc nie ma różnicy pomiędzy na przykład tym obrazem, a obrazem, jaki widzi dron, na przykład taki bojowy. Jest ta sama zasada. Tutaj jest fotografowanie, pokazywanie i nadlatywanie nad to, więc to jest broń raczej przerażająca. W dodatku musimy brać pod uwagę, że jeszcze jest to, że człowieka w ciągu sekundy znajdzie taki dron, dlatego że my mamy temperaturę. I to też trzeba brać pod uwagę, właściwie wszystkie technologie. I to jest najbardziej niebezpieczne, więc ten Mars w tym lwie i Pluton w tym wodniku, czyli ten Mars tutaj i ten Pluton w tym wodniku i on, co najgorsze, że on jest właśnie w władzie wodnika, więc uruchamia te wszystkie działania wodnika, te wszystkie rzeczy, a jeżeli patrzymy na niego z punktu widzenia ezoterycznego, z punktu widzenia duchowego, z punktu widzenia to jest duch. A więc teraz wyobraźcie sobie, że takie duchy będą latać śniadami i nas uduchawiać, czyli je eliminować. To nie jest żart. To jest science fiction najgorszego wypadku, jaki jest, ale no trudno. Ja jako astrolog nie mogę pozwolić sobie na to, że was nie uczulę na to. Dlatego, że to jest taka sytuacja, że teraz będą pytania, ale jak? Podłączcie wyobraźnię pod epokę wodnika. Jeżeli tego nie podłączycie i nie zobaczycie, jak wygląda ta przestrzeń, to ta wyobraźnia, która jest, to mówimy tak, a wiesz, to już pewnie w NASA to zrobi. Zgoda. Ale to nie jest tylko NASA, bo przez ostatnie 4 lata zrobiono taki majstersztyk, że to się w głowie nie mieści, działań psychologicznych i socjologicznych. I w tej chwili właściwie w każdym momencie ulegamy tym samym działaniom. A dlaczego? Wtedy był
koziorożec, czyli Pluton był w koziorożcu i można było w tej fazie, w tej ostatniej fazie pokazać wszystko, co było związane z koziorożcem, co jest prawem, czyli zrobić socjologiczne badania, które zawsze można wykorzystać, tylko w pewnym momencie po prostu, no co tu ukrywać, ale jedna rzecz, która jest najbardziej niebezpieczna w tym wszystkim, to jest właśnie to. To jest największą broń. Pamiętam, kiedy jeden z moich kolegów powiedział tak: ty wiesz, że największym niebezpieczeństwem to kościoły pozamykać. Ja mówię, to chyba zwariować. Miałem wszystkie zarazy, jakie były. Ale w kościołach, to, ja mówię, wszystkie zarazy, jakie były, to zawsze szpitale, zawsze były w kościołach. I nigdy w kościołach nic się nie stało. Nigdy. I sam opowiada o tym, o przemianie wody, że woda zrobiona przez kapłana zmienia strukturę. To, co odkrył ten Japończyk, że ta woda, jeżeli się jej złorzeczy, to ona jest niebezpieczna, kiedy się ją błaga, czy prosi, czy modli nad nią, to ona jest tą wodą życia w założeniu. Sam o tym opowiada, czyli sam sobie zaprzecza. I teraz, jeżeli bierzemy to pod uwagę, to jest jedyna rzecz, a jednak to, co cały czas tłumaczyłem, jeszcze wtedy, kiedy słońce było w Lwie, a jeszcze wcześniej, prawie rok temu, o tej porze, tłumaczyłem, że Polska jest tym krajem wybranym. No i jest. Dzisiaj już jeszcze do świadomości nie dotarło, bo dlaczego? Dlatego, że mamy dziwne władze, ale te władze mogą się roztrzepać nawet jutro. I one się chyba rozszczepią, bo jeżeli one się nie rozszczepią, to zrobią bardzo niebezpieczny manewr. Bardzo niebezpieczny manewr, który ten marsowy ma. A tutaj nie może być taka kwestia, bo jeżeli taka kwestia wystąpi, no to w konsekwencji będą straszne. Bo nikomu już nie zależy. To już zaczyna ją być właśnie tylko te jestem i już mnie nie ma. Czyli pełen wodnik. Pełen. Jak ktoś pamięta Tańczącego z wilkami, to w tym momencie, kiedy pan wojskowy wyjeżdża z tą zaciśniętą swoją pięścią, czyli żoną, już wtedy, tak, przyszłą żoną, opuszczają ten teren i idą w nieznane. A jaki ich los spotka? To jest ten sam moment, w którym my teraz jesteśmy, w którym my się znajdujemy i po co go wywoływać, jeżeli wiemy, jak to może być. Że tak może być. Niektórzy sobie świetnie zdają sprawę. I niektórzy nawet o tym mówią, bo przecież mówi ten nasz pan, że jesteśmy w okresie przedwojennym. Tylko my to rozumiemy inaczej. I co tu ukrywać? Pan, który rozkręcił ten interes z wąsikiem i nie tylko z przedziałkiem, dzisiaj pan Cejrowski pokazuje takie zdjęcie. No, to jest, słuchajcie, to jest wszystko w porządku, tylko dlaczego to się układa w takim schemacie jakimś dziwnym? I w gruncie rzeczy, jeżeli przyglądamy się teraz jakimś działaniom, bo na tym polega astrologia, że my musimy znaleźć jakieś punkty, takie punkty, które łączymy w całość, tak jak tutaj sobie wam pokazuję, bo
Nie ma innej pracy astrologa. Jeżeli astrolog inaczej pracuje, oczywiście, że inaczej będzie pracować, bo on sobie weźmie na przykład chociażby, o proszę, Słońce, odległość od Plutona, tą odległość, tak? I przebiegnie sobie w znaku wodnika oczywiście i przebiegnie przez całą historię. Albo na przykład tą odległość pomiędzy Plutonem a Saturnem. I tutaj Saturn mamy 13, a Plutona mamy 0, powiedzmy 0. I przebiegnie sobie 0 wodnika i Saturna te 13 ryby. I przebiegnie przez całą historię. Ciągle te same punkty. Ja akurat nie wiem, jak to zrobić tutaj u kolegi Krusińskiego w Uranii, ale w astrologu można było zaprogramować i były te wszystkie daty od razu wychodziły. Jeszcze kiedyś w dawnych czasach, jak pracowaliśmy, to jeszcze ja brałem wektory. Wektorowe, czyli była taka możliwość, że spod klawisza to wychodziło. I wtedy brałem wektor i wtedy z wektora brałem datę jeszcze. To znaczy szukałem tego wektorowego miejsca, na przykład taki, bo to było świetne, bo jak ktoś wie, o co chodzi, bo wektor czasami występuje po tej stronie, czasami po drugiej stronie. Po prostu wektory skaczą. Wektor nigdy nie wiadomo, gdzie jest. Dlatego, że jeżeli mamy opozycję, to wektor będzie raz po tej stronie, raz po tej. I nie wiadomo gdzie. I wtedy, jak robimy sobie wektorami, to bierzemy to i automatycznie mamy kwadratury. I z tych kwadratur możemy zebrać jakieś wiadomości. To są podwiadomości, bo teraz, jeżeli mamy ten czas i nazwijmy to tak jak w kwinkunsach byśmy pracowali. Czy mamy kwinkus i mamy, dobrze, inaczej, mamy punkt działania jest baran, pierwszy kwinkus to jest w pannie, drugi jest w skorpionie. Promień rażenia, czyli promień pomiędzy panną a wagą, jest dokładnie w wadze. I dlatego te kwinkosy są tak ciężko wytłumaczalne. I ten palec Boży. Dlatego, że on jest w wadze i zależy od tej równowagi. No więc teraz, jeżeli byśmy patrzyli w założeniu, mamy te bliźniaki, o których żeśmy rozmawiali wcześniej, i mamy punkt tego rażenia. I punktem rażenia jest, co tu ukrywać, pan Putin. Ciężko to sobie wyobrazić, ale możecie sobie tak wyobrazić, bo mamy dwa bliźniaki i w środku mamy planetę. I to jest punkt rażenia. I teraz w zależności od ich działań, jednego z punktu widzenia panny, czyli prawa, technik, a drugiego z punktu widzenia skorpiona, działań psychologicznych i na przykład medycznych. Zaburzenie. Bo panna to jest rzemiosło, czy techniki, to wszystko, no różne działania. Tak jak chcecie sobie przypisać pannie, to przypiszcie to i postawcie z drugiej strony wszystkie działania skorpiona, a macie punkt rażenia w wadze i co wadze będzie, jak przekonać wagę tymi argumentami. I wtedy macie dokładnie punkt rażenia. Tylko jeżeli przechodzi planeta, to jest troszeczkę inaczej. Bo jeżeli przechodzi planeta, to jest punkt rażenia jest fantastyczny. Ale tutaj odwrotnie, my musimy tu stworzyć, żeby ta planeta przechodząca przez punkt wagi, no ale w astrologii wszystko można, tylko trzeba wiedzieć jak. I dlatego też
królewska wiedza jest lekko niebezpieczna. Dlatego, że czy my wiemy? Na 70% wiemy, ale czy to się spełni? No właśnie. 70% wiemy, ale czy się spełni? To co wtedy? Ale tak z każdą przepowiednią jest, że przepowiednia jest, dopóki ona jest, funkcjonuje. Kiedy już się stanie, jej już nie ma, nikt nie pamięta. Właśnie to jest to. Nikt nie pamięta żadnych przepowiedni. I teraz, jeżeli bierzemy te przepowiednie wszystkie to wszystkie przepowiednie, co ja robiłem dokładnie w kwietniu albo nawet wcześniej, w marcu robiłem chyba te przepowiednie, przejrzałem razem z Tadeuszem, przesiedzieliśmy nad tymi, bo on się zajmuje właściwie tym, przysłał mnie te wszystkie działania. Zresztą one są na YouTube, te przepowiednie. Chyba jest ten film, jeżeli się nie mylę, bo ja to robiłem w Łódzkim Domu Kultury i robiłem te przepowiednie i ani jedna przepowiednia nie była groźna dla nas. I wszystkie przepowiednie, czy to była ta siostra z Niemiec, czy to był ten ukraiński tam jakiś chłop, czy pastuch, czy tam jeszcze ktoś, czy tam jakiś niemiecki, czy francuski, czy włoski jakiś ksiądz, czy tam jeszcze ktoś, bo łatwo jest mówić tutaj o Polakach, o nas, o ojcu Klimuszko, czy kimkolwiek. To jest bardzo łatwo mówić. I wszyscy będą, ale to wszyscy będą wykładać i jak to się mówi, ale tutaj chodzi o te wszystkie osoby z zewnątrz, które były. Nawet ta, tylko ja mogę, nie pamiętam jak ona się nazywała, ta niewidoma taka z Jugosławii, czy skądś ona była. Tylko jak ona miała, Baba Sanga, czy jakoś tak. Ja wiecie, że mogę mylić, bo to znowu ktoś mi napisze, że to tak, a nie tak. No więc już tam zaznaczam, że ja mylę bardzo często. Casey, czy śpiący prorok, fantastycznie się wypowiadał w Polsce. Nostradamus. No i co tu ukrywać, w Sybilii jest też o Polsce. Tylko w Sybilii jest, ja pamiętam ze swoich czasów, z jakichś bardzo młodych, kiedy moja mama zbierała zresztą. Ja żałuję, bo spotkałem taką polonistkę jednego z liceów łódzkich, zresztą bardzo dobrego liceum. Nie chcę wymieniać nazwiska, ale osoba wyjątkowo kulturalna i ona zbierała wszystkie właśnie przepowiednie. I wtedy ja byłem bardzo, młodym człowiekiem, oczywiście, że tak. Tylko nie przypominam sobie, no dobrze. I ona przeczytała po raz pierwszy nam, temu naszemu gronu, no bo to grono składające się z 7 osób, bardzo młodych ludzi. Przeczytała słowackiego wiersza Jany Pawła. Słuchajcie, to było nie do uwierzenia. Ja wtedy w tamtych czasach podejrzewałem, że to była fikcja, że to był po prostu wiersz ułożony na zamówienie. Że jak teraz jest ta piosenka, która jest taka na Pietrzaka. Wiecie, Pietrzaka, słyszałem też, że to napisał, że to nie jest jego, tylko że to jest Rakowskiego, czy któregoś z tych pierwszych sekretarzy. Zresztą były różne takie rzeczy, więc to trzeba było brać bardzo, no wtedy to były bardzo dziwne czasy. Wszystko zmieniano, opowiadano, ale co najważniejsze wtedy, bo chcę dojść do tej puenty, że powiedziano wtedy, że w Wiśle napiją się konie tureckie.
tureckie konie, pamiętam dokładnie, byłem troszeczkę zaskoczony, bo przecież mówię już Turcy, to co, jeszcze raz Wiedeń? Ale później, już jak tak dorastałem coraz bardziej, mówiło się o chińskich koniach. Tylko nie wierzę w to, żeby Chińczycy tak szybko przybiegli tutaj i tak, jak to się mówi, zanurzyli w tej Wiśle no, te swoje konie. Turcy bardziej mnie ta Turcja i właśnie teraz przewodnictwo Turcji i taka największa armia mnie też lekko przeraża, że z tymi przepowiedniami, bo wiecie o co chodzi, wszystko jest w porządku, ale jeżeli nie robimy w to, ale jeżeli dochodzą do nas jakieś takie dzwoneczki, jakieś takie, na których się zatrzymujemy my jako astrolodzy, bo musimy, to nie ma tak, że my pozwolimy sobie, że tak, a tutaj to brednie piszą, a tutaj to, tam, to nie, musimy wszystko sprawdzić. Jak sprawdzamy? No przede wszystkim to jest numer 1, to jest tak zwany tranzyt, tak? Czyli na wiadomość, na przykład na taki kosmogram, przypuśćmy, nakładamy i czytamy. No jeżeli by ktoś powiedział, no tak, to przyjrzyjmy się. Saturn jest po drugiej stronie tej wypowiedzi. Tutaj mamy Jowisza. No to już wiemy, że to jest w miarę no albo pajacowanie, ale tutaj mamy Saturna. Ale tutaj mamy Merkurego na dole. Od kogo przyszła ta wiadomość? Od dołu. Aha, od dołu to trzeba by tutaj. Trzeba by było sprawdzić, czy jest to w sferze naukowej. Trzeba by było, no to trzeba wszystkie uczelnie zobaczyć, gdzie tam, jak uczelnie, czy profesorowie podchodzą do tego tematu. Teraz tutaj jest panna, no to panna to musi być jakiś efekt, jakiś namacalny, czy wszyscy słyszeli o tym. Tak, zaraz zobaczymy ascendent panna koziorożec, czy udokumentowane te wszystkie rzeczy są, no to dobrze. I to jest taka analiza. W tym punkcie jakbym się coś dowiedział, to znaczy ten punkt, coś się stało i sobie tak tutaj, tak sobie gromadzę. Kto mi powiedział, dlaczego powiedział, co powiedział i to. I z tego wnioskuję. Jak my mieliśmy zajęcia i było o Matce Teresie i było o księżnej Wycie. I one obie. I teraz zastanowienie, która jest świętą. Przecież to była przyszła matka króla i matka Teresa z Kalkuty. I teraz porównanie, bo ona zmarła i zginęła prawie w tym samym czasie. Tak, i pamiętacie te wszystkie. I robiliśmy, która jest bardziej święta, która jest postać, i robiliśmy to. Kosmogramy. I oba szły w kierunku nieba. I to jest najważniejsze, że mimo to, że wiemy, że to tu była taka, tu było taka, tu było taka, tu było tak, nieważne. Patrzymy na kosmogram i w te wiadomości. I te wiadomości mniej więcej się równały. I to jest właśnie to, że jeżeli mamy na przykład chociażby kosmogram Ojca Pio i przyglądamy się na niego i widzimy tę postać świętą, czy Jana Pawła, nie ten na 17, tak jak powiedział na tym zjeździe w Poznaniu, na zjeździe młodzieży. I chyba powiedział, bo miał się spotkać, nie wiem, czy profesor Leszek Werys będzie zadowolony z tego, że to mówię, ale chyba z nim miał się spotkać, ale no po prostu stwierdził, że zbyt ważna osoba i nie będzie zawracać głowy. To jest wielki błąd, dlatego że Jan Paweł świetnie znał Reagana. Przy Reaganie był astrolog. Nie 1 na 5 było tych astrologów, bo mówimy o jednym. Nieprawda, było 5. I to tak jest wpisane. Dobrze, niech będzie, że 1. Ale to nie jest prawda. Było 5, bo sam nie bałby się. Po pierwsze, żaden astrolog nie pracuje sam. Zawsze pracuje w grupie jakiejś, bo za duża odpowiedzialność.
I albo się ma swoich uczniów i na uczniach opieramy. To, co robi na przykład chociażby, no zresztą wszyscy, którzy prowadzimy seminaria, mimo to, że te seminaria, no nigdy, ja wiem, że tutaj może niektórzy byli na seminariach, jak to wygląda, ale jeżeli się rzuca temat, to słyszy się, co Sala mówi, co odpowiedni uczniowie mówią, co odpowiedni to. Kiedy są astrolodzy, to każdy astrolog ma swój punkt widzenia z innego punktu, chociaż o tym samym mówi, tylko inne słowa i wtedy bardziej to jest wyraźne. I teraz, jeżeli patrzymy na taką przestrzeń, to w tej przestrzeni sobie tacy wielcy ludzie, no, krótko mówiąc, no, uważam, że jeżeli jest astrolog w tym środowisku tych władców czy króli, to ten król nie popełnia błędów, jeżeli ma dobrego astrologa. Jeżeli ma do kitu astrologa, no to oczywiście, że robi błędy takie, że to, no, zresztą co tu ukrywać, no, pan prezes robi błędy, to straszne błędy, chociażby tutaj nie szlifując pana Tarkowskiego, tylko pana. I teraz, ale możliwe, że z kolei jako bliźniak mógł to zrobić, to mogło być zamierzone. Dlatego, żeby skupić tutaj grupę tych i ich skłócić, po prostu skłócić i ta któregoś tam grudnia koalicja, to jest po prostu chamstwo wykorzystać tą nazwę, bo to jest chamstwo, wiecie, to jest po prostu chamstwo. To jest zwykłe prostactwo, takie perfidne, najbardziej brutalne, bo to jest piękna rocznica. To jest fantastyczna rocznica, chyba najważniejsza w naszym życiu, tym, w którym my uczestniczyliśmy. To jest ci górnicy, którzy oddali życie. To jest Popiełuszko, ksiądz Popiełuszko. To jest Przemek, tak? Przemek, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Kolega pana Cejrowskiego ze szkoły, z liceum. I mnóstwo ludzi, którzy wtedy wbrew pozorom to MO, które waliło pałami, którzy mój przyjaciel miał odbite nerki. Straszne rzeczy, po prostu straszne. My sobie no, to są te rzeczy, które i tutaj przyjąć taką nazwę i kpić z tego, to nie wolno, nie wolno. No ale mamy i pana tego w czarnych okularach z panem Kiszczakiem, tutaj Jaruzelskiego i Kiszczaka i nigdy nie odpowiedzieli przed sądem. To jest też następna rzecz. Nigdy nie odpowiedzieli, oprócz tam kilku już. I o tym się mówi, o tym mówił pan Duda, ostatnio pan prezydent Duda. I dobrze, że to powiedział, bo to jest tak, niewypowiedziane nie boli, ale powiedziane boli. I to jest najważniejsze, żeby ten wnuk przyszedł. Dziadek, a co ty robisz? Słyszałem, że byłeś w domu. Ty byłeś tam, ty ludzi biłeś. Oczywiście, że tak ten wnuk nie powie, a jak powie temu dziadkowi, ten dziadek ma już tak ledwo co siąpi, bo mróz i nie ma, no ma na węgiel, ale niektórzy nie mają na węgiel. Niektórzy tak się popisywali, chcieli się podlizać. Ja tutaj mam pełne. Przecież tutaj chodząc po tym księżym młynie, nie pamiętam który, ale tutaj mieszkał, ten Marchewa czy któryś tutaj mieszkał. Tak, tam jak wchodzę, pokazuję wam tam. Nie wiem, w którym domu, ale co za problem. Można się zorientować, to widzisz. Ludzie są jeszcze autoktoni, którzy pamiętają wszystko kompletnie. Ale tak blisko tutaj jest. I pozwalamy sobie na takie wybryki. Także słuchajcie, ja uciekam.
już, bo przepraszam, ale muszę dopełnić. Jutro się spotykamy. Znowu pogderam na pewno. Nie wiem jeszcze na jaki temat. Co mi przyniesie? Z jednego się cieszę, że mamy pana Tarczyńskiego tutaj na piedestale. Bardzo się cieszę. Wyjątkowo się cieszę, że zgodził się i że Konfederacja. Wiecie, oni mają kogo by mogli poprzeć, bo mają swojego. A tutaj dobry manewr. Naprawdę się cieszę bardzo z tego manewru, bo no musi być to ktoś, kto ma charyzmę. Czy ten człowiek ma charyzmę? Posłuchajcie go. Dla mnie. Ja w swoich rozmowach, tutaj takich wywiadach, jak mówię to nazwisko, niektórzy nie wiedzą, o kogo chodzi. O kogo? A kto to jest? A co to ja mówię? To nie oglądasz YouTube'a, nie słuchasz tego? Tutaj jak w parlamencie? Mówi nie. No to ja mówię, wej, coś teatr, naprawdę. No bo jak on ogląda TVN albo Polsat, albo tę telewizję, no to wiecie, że co to jest. No to jest po prostu, no albo no nie są internetowi. No ci moi koledzy bardzo dużo, mimo to, że powinni być internetowi, to ich mamy są bardziej internetowe niż on. No tak działa chłopy. A tak, różne środowiska, już najbardziej ci artyści. Tak. Bo przecież im było dobrze. Oni wtedy mieli fantastycznie. Związek Artystów, wystawy, to wszystko, honory, potem te pokazy, kolaudacje, potem następnie to dostawali z tego, wiecie, finanse, bo to były to, potem następnie oni tutaj, ach i o, potem zamówienia, a teraz są, tyle. Z jednej strony, szczerze mówiąc, to jest błąd, że w szkole nie ma ekonomii od początku szkoły podstawowej, ale że w liceach artystycznych, w szkołach artystycznych nie ma ekonomii, bo co innego jest ta zakopiańska. Oni mają swój styl, oni pracują w swoim stylu i oni ten zakopiański umieszczają, to są rzemieślnicy. To jest co innego. I oni zawsze będą mieć pracę, ponieważ to jest styl, tą parzenicę będą zawsze albo na koszuli, albo na tym, co się nie zajmie, to tam czy w muzyce, czy tam te dudy będzie robił, czy będzie wypalał, czy będzie malował, on zawsze ma tam interes. Ale jeżeli my jesteśmy tutaj, była tu Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych i to była taka troszeczkę pod Rzemiosło podciągnięta pod Politechnikę, pod Wydział Włókiennictwa. Ta szkoła potem przemianowano to na akademię. I to w pewnym sensie błąd, bo wtedy, bo tutaj było tkactwo, była, no tak jak ja goniłem za panią Abakanowicz, bo mi bardzo imponowała pani Abakanowicz, a trafiłem na profesora, na panią profesora Abakanowicz, a trafiłem na profesora Opałka. I to jest moment zupełnie takiego zachwiania i zupełnie innego spojrzenia, tutaj przestrzennego, a tutaj nagle płaszczyzny i zupełnie innego myślenia symbolicznego. No ale to nieistotne, to zupełnie poza nawiasem, ale tutaj właśnie kształtowanie myśli. Kształtowanie tej myśli i teraz rozmowa o tych ludziach, którzy, i tutaj o panu, który jest takim zdziwieniem. No co ty, naprawdę? A kto to jest? A co to jest? A ja mówię, oj nie, no Skulu, no daj spokój. Ja mówię, no zaraz. Lubisz Sojerowskiego? No tak. Mówię, no to Sojerowski też jest. No co ty, żartujesz? Nawet nie znają tego. Nawet nie znają tego. Jak się rozmawia w naszym gronie, ponieważ jesteśmy dosyć związani. Ja mówię, pamiętasz tą moją sympatię? No tak, mówi, no pamiętam. No to przecież ona jest po kulu. No co ty? Nie!
Ja mówię, no tak, no, bo oni są plastykami. Oni uważają, że tylko wyłącznie oni, no i faktycznie tak grono moich przyjaciół z dawniej, z początku, czy lekarzy. I to jest wszystko. To jest to. I jedni i drudzy są święci. Ale w rzeczywistości no tak nie jest. No jeszcze jest Politechnika, jeszcze są inne uczelnie. Oni są tylko najważniejsi. No i ci lekarze też, tak. No to wiadomo o tym, że dzisiaj to są takie drogi. Narażę się, święte krowy. No, ale tak jest. Tak się stało, że akurat, ale zawsze przed wojną też tak było i przed pierwszą wojną też tak było, że lekarz to ksiądz, ksiądz i lekarz to najważniejsze osoby i nauczyciel jeszcze. Dochodzi do tego. Dzisiaj nauczyciel jest kompletnie nikim. Kompletnie nikim. I to jest wielki błąd, bo nauczyciele się nie szanują. Ale to jest wina wyłącznie tego, że na pedagogikę szło się w ostatnim momencie. Jak się człowiek nigdzie nie dostał, to na pedagogice były zawsze miejsca. A potem jeszcze pan Jaruzelski bez wykształcenia zrobił wszystkich nauczycieli w tych wiejskich szkołach. I to potem do tej pory to trwa. Do tej pory to trwa. Jeszcze znam tych nauczycieli, którzy i mnie jeszcze w liceum uczyli ludzie, którzy nie mieli żadnego wykształcenia. Kompletnie. Po jakichś szkołach, no tak, wiecie, pomaturalne albo policealne. I jeszcze co najciekawsze, że jeszcze, ale w Anglii to samo jest i dlatego ci Anglicy są takimi matołami. Przecież poznałem, słuchajcie, autentycznie człowieka po studiach, który nie miał matury. Nie miał matury. Ja po prostu byłem zszokowany. No miał studia skończone i on mówi, ja nie mam matury, ale studia skończyłem. Nie wiem, jak to jest możliwe. Nie wiem, ale spotkałem, nie może się chwalił, może tak, to wy wiecie bardziej, ale spotkałem osobę, która tu mieszkała u mnie, tu, która była naczelnikiem banku i ma tylko wyłącznie średnie wykształcenie. Jej kariera w tym banku tak budowana, że ona doszła do stopnia naczelnika bankowości. Dokładnie. W Edynburgu. Więc nie byle jakiego. Ja mówię najciekawsze, że jechałem do Londynu i mówi, żeby ich zirytować, to mówiłem 100 lat w języku. I zaczynała, mówię, a tamci. Bo to zupełnie jakby ktoś mówił w kaszubskim. Nie mówić zawsze i tak denerwowałem, że niektórzy znali ten Szkotland, czy jakoś tak, że mówi zawsze im do piekła, mówi na tych zjazdach, no bo jak była naczelnikiem. I w dodatku z stolicy Szkocji w Edynburgu. To tak z przyjemności wam opowiadam, jak to jest, jak to funkcjonuje, jak to działa. I popatrzcie sobie. Słuchajcie, żegnam was, trzymajcie się do jutra. A jutro zobaczymy, co życie nam przyniesie, co ja usłyszę. Możecie też napisać oczywiście, ale pod filmem, tak jak mówię, wcale nie widziałem, tam nikt nic nie napisał, także, ale niektóre wpisy, bardzo dziękuję za niektóre wpisy są przemiłe. Tak jak mówię, no. A teraz no, mam sporo pracy. Trzymajcie się, z Bogiem. Do jutra. Pa, pa.